No i co teraz? Tak sobie doskonale radzisz bez Boga? Tak, bo nie znoszę żadnej religii. Nikogo nie zamierzam słuchać, jestem nauką. Ja nie jestem Bogiem religijnym. Wpadniesz w pułapkę własnego obłędu. Tylko ja potrafię opisać naturę wszechświata. Tylko fizyka kwantowa potrafi uzasadnić inteligencję stada, a nie żaden Bóg. Z pewnością, lecz tylko stada, które zaciekle walczy o przetrwanie. Zaciemnionego stada, bo przetrwanie nie zostało dla ludzi przewidziane. Co to za niedorzeczne brednie? Jak to nic nie przetrwa? Droga każdej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli ten gatunek ludzki wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuści, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków. Nikt i nic nie przetrwa. Każde imię będzie wymazane i wszystko będzie zapomniane. Cokolwiek wyliczycie dziś, jutro będziecie liczyć od początku. Jeśli wszystko zostanie wyliczone, cykl życia powtórzy się na nowo. Jesteście dlatego zamknięci w więzieniu własnej niemocy. Po co ta smętna gadka? Istnieje tylko to, co jest racjonalne. Tak musi być. Istotą tego, co jest racjonalne, jest walka o przetrwanie, a jak pokazuje historia, w każdej swojej części przeradza się owe przetrwanie w tragiczny konflikt. Racjonalne w tym układzie sił jest tylko to, co jest irracjonalne, bo Bóg znajduje się między pojęciami. Dlatego potrzebujecie moralnego zła, by odzierać miłość ze złudzeń, by dojrzewać w miłości, wpuszczając śmierć w swoje serce. Dobro i zło moralne idą w jednej parze, pozostając na służbie dobra, piękna i prawdy. Jeśli owe moralne zło nie zostaje zmaterializowane w przestrzeni międzyludzkiej, która zaciekle walczy o przetrwanie, wróci i wywoła konflikty, zbrodnie i tragedie. Cała bowiem prawda o człowieku nie mieści się w jego ja, które on tak bardzo pragnie zatrzymać, lecz zaraz poza nim. Skoro nic nie przetrwa, to w jaki sposób ty trwasz? Bo jestem miłością, a miłość jest wielką i nieskończoną ideą, która obraca się w pustce bez końca. Czyli, że jestem złudzeniem, to masz na myśli? Niestety, walczycie tylko o przetrwanie. Walczycie z religiami o dominację, budujecie te swoje raje. Jedni mają religijne raje, inni mają kwantowe. Czy widzisz jakąś różnicę? Czy nie jest to według ciebie najczystsza forma hipokryzji? Kim jesteś? Szatanem? Czy Bóg może poszukiwać harmonii, skoro tylko twórcza i niepokojąca miłość może uzasadnić jego istotę na drodze powstawania piękna, dobra i prawdy? Aby ludzkość mogła nieustannie rezygnować z władzy, otwierając się na to, czego nie widzą, by zło moralne uczestniczyło w kulturowym postępie. Harmonia to zło, a dla Boga harmonijne jest to, co jednocześnie jest dysharmonijne. Bredzisz, nauka zwycięży. Nauka może być tylko obiektywna, zaś wolność jest subiektywnym zaprzysiężeniem swej istoty przed obliczem tłumu. Czyżeś może nie zauważyła, że ludzie tak gorliwie szukają własnego szaleństwa? Chcą być jedyni, niepowtarzalni i unikatowi. Szukają swojego geniuszu, co nie może dziwić, gdyż miłość jest doświadczeniem śmierci. Wolność dotyczy tych samych założeń, a jeśli śmierć jest doświadczeniem czysto subiektywnym, także i wybór wolności takim pozostaje. Ludzie są równi jedynie wobec śmierci, a zatem idea sprawiedliwości i równości możliwa jest do osiągnięcia jedynie przez wdrożenie tej idei, o której tutaj mówimy. Nauce nie można się sprzeciwiać, ona jest sensem absolutnym.
Rzuciłem was w czas, żebyście w nim konali, czyli we własnym ja, albo uwolnili się od niego, wkraczając na drogę wolności. Ty nie masz wolnej woli, która jest możliwa do uzasadnienia jedynie poprzez zwrócenie się przeciwko sobie. Żyjesz tylko w czasie, lecz cokolwiek powiesz będzie jedynie przyrodnicze, czyli martwe, skazane na zagładę. Nauka nie rozwiąże żadnego ludzkiego problemu, czyli żyjemy w obłędzie mistrzowsko pomyślanym. Żyje się tylko dla doświadczenia śmierci za życia, czego Heidegger nie wziął w ogóle pod uwagę, twierdząc, że życie jest oczekiwaniem na ostatni akord. Tylko w ten sposób mogłem stworzyć najlepszy z możliwych światów. Wszystko, co się przyciąga, jest złem w czystej postaci, zaś dobro pozostaje w dystansie. Ludzie zbierają się w grupę z lęku przed prawdą i pięknem oraz dobrem. I to właśnie opisuje fizyka kwantowa, uzasadniając ich inteligencję. Precz, szatanie, jesteś szatanem. Skoro, jak to już było powiedziane, ludzie mogą być równi jedynie w obliczu śmierci na drodze realizacji idei szczęśliwości i powodzenia, zatem śmierć nie może być dziełem szatana. Szatan to tylko barbarzyński niewolnik wytworzony przez nieudolny umysł. Nie mam z nim nic wspólnego. Ty zaś jesteś nowym wcieleniem demonizmu. Milcz już, precz, nie chcę tego słuchać. Amen. I powiedz tamtemu Jungowi, że fizyka kwantowa nie jest odbiciem pierwotnej struktury psychicznej.